A dzisiaj zabieram Was z sobą pokazać Wam, skąd ja czerpię inspirację do tego, by robić biżuterię. Jak łączę swoją pasję z dniem codziennym. No chodźcie, zobaczycie to sami. Ta piękność niestety zeschła mi i dostała jakieś zarazy. No, zawsze to pryskałam takim środkiem na grzyb. No, ale postanowiłam w tym roku, że już nie będę używać chemii. Ona po prostu zeschła i trzeba ją naprawić. A przede wszystkim zaraz zacznę podlewanie ogrodu, jak troszeczkę się ochłodzi. Wszystko wymaga pielęgnacji, ale ogóreczki są prześliczne. Tak wyglądają. No, mi się wydaje, że trochę jakby zżółkły. Ciekawe, czy coś z nich będzie. No, tutaj Was sobie postawię na stoliku i może coś będzie widać. Przede wszystkim powinnam przyciąć ją już wcześniej, kiedy przekwitło, bo zawsze się przycina róże, kiedy przekwitną. A ja nie bardzo w tym tygodniu miałam na to czas, więc ona troszeczkę zmarniała. Ale to nic. Za chwilę ją poprzycinam i troszeczkę będzie lepiej wyglądała. Tak mi bardzo szkoda tej właśnie róży, bo kiedy wyjadę do Polski, będę musiała ją zostawić, a ja ją mam już bardzo, bardzo długo. Ona jakoś tak nie rośnie za bardzo, żeby nie wiadomo jaka ona była wielka. No ale tutaj nie ma takich warunków. Po prostu te ogródki kansilowskie są takie troszeczkę nie za bardzo zadbane. Jak Ty dbasz, to sąsiedzi nie dbają i tak to wygląda. A żeby było fajnie, to wszyscy musimy dbać. A na przykład, dla przykładu, tutaj ten płot się już rozwala, ale ja już w tym roku nic nie robię. A poza tym po prawej stronie to należy do mojego sąsiada. Po lewej stronie do mnie. Więc tak wygląda sąsiada. Czasami musimy naprawić, bo tutaj jego pies czasami przychodzi do nas i mi tutaj szajbuje po moim ogródku. Ja ogólnie to bardzo lubię róże, ale no tak jak mówiłam, że tutaj są bardzo marne te róże. Akurat nie, że u wszystkich, tylko po prostu na tym ogródku jakoś tak nigdy nie rosły. Te w donicach to i owszem, ale w tym roku to chyba wiecie, że są takie straszne upały, że wszystko schnie. A skoro była mowa o biżuterii, to muszę Wam pokazać właśnie, że kiedyś znalazłam talerzyk gdzieś, nawet nie wiem gdzie, po prostu, no podejrzewam, że gdzieś w second handzie i kiedyś tak siedząc na ogródku, patrząc się na te moje różyczki, co jedna to miała piękniejszy kolor, tak sobie właśnie przypomniałam, że mam taki uszczerbiony, uszkodzony talerzyk i poszłam, zrobiłam taki piękny wisiorek z różyczką różową. No i tak właśnie to przychodzą mi takie pomysły. Gdzieś napatrzę się na kwiatki, na przyrodę, na naturę. Potem gdzieś będąc w second handzie widzę jakiś talerzyk uszczerbiony albo wyszukuję takie na internecie. No i sobie kupuję i robię z tego biżuterię. Ostatnio bardzo dużo przerobiłam kamyków, muszelek, szkiełek morskich. No, było tego sporo, a też lubię bardzo robić z tego biżuterię. Natomiast od początku jakoś ujęło mnie robienie biżuterii z uszkodzonej porcelany. Ten naszyjnik już bardzo długo u mnie leży i nikt jakoś
się na niego nie upolował jeszcze nikt go, a szkoda, bo jest bardzo piękny. Sama mam ochotę go sobie wziąć, ale ja nie mogę, ponieważ ja mam i tak za dużo biżuterii. Tak ostatnio byłam właśnie na tych truskawkach, zrobiłam biżuterię z truskawkami i teraz tak sezonowo sobie noszę. Mam kolczyki i mam wisiorek, a również jedną parę zrobiłam, żeby wystawić do swojego sklepu. No i nastała sobota i dzisiaj przyszłam z pracy, bo byłam sobie na nadgodzinach. No i zabieramy się za kolejne rzeczy, a muszę spakować zamówienie na Etsy, więc pokażę Wam, jak pakuję swoje biżuterię do wysłania. A potem zrobię obiad. Zazwyczaj praktycznie co niedzielę mam niedzielną zupę, czyli tradycyjny rosół. A to jest mój ulubiony zestaw do rosołu. Marchewka, seler naciowy, suszone grzybki, zielenina, cebulka i tutaj gdzieś jest pieprz w kuleczkach. No i oczywiście bulion. I ja się nie przejmuję, kiedy nie mam pietruszki albo selera, ponieważ w bulionie mam bardzo dużo warzyw. Bulion robię sobie sama, więc to wszystko wrzucam sobie na początku, jak się tylko woda zagotuje, ponieważ lubię, żeby wywar był dobrze wygotowany z warzywami. Wiem, że niektórzy lubią warzywa dodawać na sam koniec, ale niektórzy są niektórymi, ja jestem ja. Pokażę Wam parę rzeczy jeszcze z mojego dnia codziennego, a tak ogólnie to tak się chciałam pochwalić, że nagrywam takie pierdółki, ponieważ testuję nową kamerę. Specjalnie tą kamerę zakupiłam, żeby były lepszej jakości filmy. To zabieramy się za pakowanie. A tak staram się zawsze pakować swoje paczuszki. Taki naszyjnik był zamówiony. Dorzucam do tego herbatkę i liścik z podziękowaniami. Układam to schludnie. Zawijam. I tutaj na złączeniu tej bibułeczki przyklejam naklejkę takiego kwiatka. Potem zamykam i na
boksiku również przyklejam kwiatka, a następnie paczuszkę wrzucam do następnego opakowania. Mam nie zamówione, mam już w domu takie też papierowe. Niestety te pudełeczko w środku do tego papierowego się nie mieści. A chciałam, żeby wszystko było takie z naturalnych rzeczy pakowane. Także w przyszłości mam zamiar te boksiki zamówić takie troszeczkę mniejsze. No i tylko teraz wystarczy naklejka i lecimy do sklepu wysłać. Idziemy? Idziemy wysłać paczuszkę? Chodź szybko. No, lecimy. Idziemy na skróty do sklepu, żeby Dinky mógł zrobić 2. A tutaj jaki syf. Właśnie wróciłam ze sklepu, zabieram się jeszcze do kolejnych wisiorków z truskaweczkami. Wstępnie mam już je oklejone. Zostało mi z poprzedniego talerzyka również motylki i chciałabym je dzisiaj wykończyć, powstawiać sobie już na sklep. A tymczasem dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że taka forma vlogu się Wam podobała. Ponieważ chciałam wypróbować nową kamerę, to tak troszeczkę kombinowałam. No i co, kochani, do zobaczenia do kolejnego tygodnia. Pa!